Chcemy mieć ładne nowe przedszkole. Ładne nowe przedszkole. Chcemy mieć ładne, najnowsze przedszkole. Przedszkole. A co robicie na schodach? To za miejsce. Ale nie wchodź, My jesteśmy Od kilku dni spotykamy się na takich warsztatach, które mają na celu pozyskać informacje od dzieci na temat przedszkola. Kosia, a tam to Zuzia już poszła. No to pan, Kosia spojrzy. No nie ma idealnego miejsca, chociaż to miejsce było z myślą o dzieciach robione i było konsultowane, to jednak w czasie użytkowania wychodzą różne takie słabe punkty i w szatniach myślę, że więcej powinno być miejsca. Dzieci jak się przebierają, no to nie wiem, jakoś inaczej zaprojektowane szatnie, żeby nie było tak mało miejsca, że one siedzą sobie na ławeczkach i tu mają troszkę za sobą miejsca, bo niektóre potrzebują tego miejsca więcej. Jest za mało. To jest twoja z jelonkiem. Zmieniła sobie znaczek, kiedyś miałam ze smokiem. Ale też jest super, jak można coś porobić w większej przestrzeni. Mamy korytarz, używamy do tego. Na szczęście ten korytarz jest dosyć spory i można się bawić. W innych przedszkolach nie ma takiej możliwości. My udostępniamy korytarz, wychodzimy. A Zuzia, po co jest ta linia czerwona w przedszkolu? Bo nie wolno samemu iść za tą linię. Dlaczego? Nie wiem. Znaczy, korytarz jest takim miejscem jakby celowo zrobiony do celów komunikacyjnych, więc różnie z tym bywa. Tak, Poza tym jasne. jest to brudno, bo ktoś wchodzi w butach i tak dalej, więc to lepiej, żeby to było gdzieś odsunięte. Więc myślę sobie, zacznę od tego, że najważniejsze tak naprawdę to jest dla dzieci, to jest przestrzeń, bo one są małe, potrzebują się wybiegać. Na pewno ta przestrzeń ważna, żeby była oddzielona, żeby były takie azyle też, żeby dzieci mogły sobie na przykład spokojnie przy stoliku robić coś, czy grać w gry, czy rysować, czy coś układać. Natomiast ta druga część na przykład na takie zabawy bardziej ruchowe i w takiej sytuacji ta przestrzeń dobrze była podzielona. Stąd też taki na przykład pomysł mam, żeby ta przestrzeń była regulowana, ale na przykład szafkami takimi na kółkach. Czymś ruchomym, tak? Że tak, czymś można ruchomym, czasem żeby powiększyć. można było tą przestrzeń regulować i jak robimy jakieś tego typu zajęcia, jak tutaj Państwo, nie? Że wymagające dużej przestrzeni, to wtedy przesuwamy te szafki, czy tam jakieś takie ekrany, nie wiem co, żeby to było łatwe w użytkowaniu i szybko, żeby można było to zrobić, no i wtedy tą przestrzeń zwiększamy. Żeby dzieci też mogły w jakiś sposób tę przestrzeń zmieniać. Nie wiem, co to by mogło być, nie? Ale też, żeby dzieci mogły zmieniać i żeby na przykład, nie wiem, na 2 miesiące czy na 3 ta przestrzeń wyglądała inaczej. One w ogóle lubią się chować, czyli też mówiliśmy o takich azylach, ale to też to już bardziej wyposażenie może, nie kwestia architektury, ale wyposażenie takiego wnętrza, takie różne pomoce, materiały, jak materace u nas, tylko one są trochę ciężkie, brakuje takiego tworzywa, na przykład mógł być to styropian, na przykład styropian obity jakimś, tak co myślę teraz. Czyli coś bardziej plastycznego, bardziej lekkie. lekkiego. Mamy takie klocki też duże i one są też super, bo można z nich zbudować nawet taki duży domek. A co Pan sądzi, bo tutaj mieliśmy takie zajęcia z dziećmi i poszliśmy do piwnicy i okazało się, że one bardzo tam jakby dla nich jest to bardzo ciekawe, bardzo takie pobudzające, bo ta piwnica jest taka dla nich No tak, bo rozmawialiśmy takim, trochę, że, tak, że tajemnicze, wszelkiego rodzaju takie strychy, piwnice, jakieś schowki, one są tajemnicze, dlatego że dzieci też nie wiedzą, co tam jest. A poza tym są tam różne rzeczy,
takie, których nie widują na co dzień. Na pewno one lubią takie To miejsca. znaczy, to u Państwa jest o tyle ciekawie, że jakby nie schodzi się tam tak abstrakcyjnie, żeby zejść do Tak, piwnicy, tak. tylko są tam Zajęcia. część zajęć. Nie wiem, ja jestem za tym, żeby to wszystko się działo jakoś na jednym poziomie. Szczególnie jest to ważne ze względu na dzieci niepełnosprawne. Bo moja siostra jest wózka i musi zjeżdżać po windzie. Więc myślę sobie, że łatwiej jak to jest na jednym poziomie. Natomiast z drugiej strony jest to fajne, bo to jest taka wycieczka, dzieci idą gdzieś, pewne wydarzenie też, zwłaszcza, że jest to czasu do czasu. Więc takie miejsca na pewno są fajne, warto pomyśleć, co mogłoby być gdzie indziej, tak? Od czasu do czasu się odbywać. Nie wiem, może jakaś sala taka teatralna, albo gdzie jest scena, gdzie coś tam się wchodzi i się robi coś innego. Co to jest za tablica? To nie jest tablica, tylko to jest wystawa. Au. Wystawa. Kto tutaj co tutaj jest powieszone? To są nasze rysunki. Brakuje nam na przykład miejsca na ekspozycję prac dziecięcych, bo w jednym miejscu jest tam jakieś tam okienko do innej sali, już zabiera miejsce. Poza tym no, ta przestrzeń też powinna być na takiej wysokości też oczu dzieci, percepcji ekspozycje, dzieci. tak? Tak, ekspozycja. Aha. Super. A dzięki komu przedszkole jest bezpieczne? Dzięki Romku. A kto to jest Romek? Romek No, to jest ma tak jakąś- zwany Romek. Pilnuje wejścia. Aha. Żeby złodziej nie wszedł. I tak pilnuje. I co? I dzięki temu jak wy się czujecie tutaj w przedszkolu? Dobrze. Dobrze, bezpiecznie. No jeszcze dyżurka na przykład dla dozorców, to żeby też było tak, że jak wchodzą, to żeby widać było dzieci, które czasami mogą sobie Aha, tak. coś, nie wiem, Że- przeszklonego, żeby takie było. Rozumiem, że teraz okno jakby jest na takim poziomie, z którego Pan dozorca na przykład Może nie widzi widzieć, dzieci, tak, żeby było widać, bo to też o bezpieczeństwo dzieci chodzi. Tak, nie? tak, dokładnie. Ale dzieci w różnych wypowiedziach wspominały właśnie o Panu dozorcy, chociaż nie wiedziały, jak ta funkcja się nazywa. Jeśli chodzi o pomieszczenie, to myślę, że to z grubsza tyle, Tak. ale jeszcze o podwórko o chodzi, podwórko. bo podwórko to fajnie jak jest tam wielopoziomowe. Na pewno drzewa są ważne, żeby były zacieniały, jak jest dużo słońca, żeby był cień. Ewentualnie jakieś wyposażenie, tak jak domki, czy jakieś tego typu sprzęty, żeby był azyl, żeby można było sobie na kocyku, jak jest upał, usiąść. To dla ciebie. To cegła. Wyrzuć ją. Dobra? Mamy z tamtej strony. Tak, bo Państwo mają takie małe Mamy ogródki. dwa małe ogródki i one są super, ale nie musiało być tych małych ogródków, Tak, tylko na tylko od przykład razu- albo małe ogródki jakby wkomponowane w duże podwórko. Czyli można sobie wyjść na małe, Tak. jest ogrodzone i mówimy, że dzisiaj nie wychodzimy, tylko ale można dalej wyjść na to duże podwórko i to by było super też takie i wyjście z tych sal wszystkich. bezpośrednio, tak. Także z jednej strony wyjście do wspólnej tej części w środku w pomieszczeniu, a z drugiej jakby wyjście też na podwórko. No bo też fajne jest, jak są takie miejsca na podwórku, gdzie można się schować, bo ja pamiętam z dzieciństwa, lubiliśmy w chowanego się bawić, chyba każdy. I jak jest takie podwórko, że nie ma gdzie się schować, to też nie jest fajnie. No ale z drugiej strony musi to być bezpieczne, żeby dzieci nie poszły gdzieś i sobie czegoś nie zrobiły, a my nie wiemy o tym, że one tam poszły. Pomyślcie sobie i zaznaczycie tymi karteczkami, przykleicie do rzeczy albo do miejsc, które najbardziej lubicie. Bo po tych kolorowanki się tu robi. Zapraszam. Ale tutaj jest czysta łyżeczka. O, idziemy. To jest twój ulubiony przedmiot? Dlaczego? Bo lubi dużo światła. To jest to, że jak brakuje prądu, to dzwoni się po takiego elektryka i on wszystko tam naprawia. I
wtedy by działał prąd i by było światło. W mieście mieszkacie? W mieście, tak? A jak się miasto wasze nazywa? Polska. Europa. Polska. Europa. Polska. Europa. Polska.